W czasie II wojny światowej Łomża dzieliła tragiczne losy wschodniej Polski. Ledwie co wybudowana sowiecka linia fortyfikacji, tak zwana Mołotowa, nie zatrzymała uderzenia armii niemieckiej. I już 22 czerwca 1941 roku do miasta ponownie wkroczyli Niemcy. Nastał mroczny okres okupacji. Łomża została włączona do wydzielonego okręgu tzw. Bezirk Białystok, którym zarządzał nadprezydent i Gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch, zwolennik i realizator polityki eksterminacyjnej wobec Polaków. Obejmując władzę w okręgu białostockim, oświadczył: moim celem jest wysłać z Białostoczyzny do Niemiec maksymalną liczbę ludzi zdolnych do pracy, a resztę zetrzeć z powierzchni ziemi. Uważał, że lepiej powiesić o 100 ludzi za dużo, niż o jednego za mało. Łomża stała się siedzibą największego w tym okręgu krajskomisariatu, obejmującego obszar byłego powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego i kilka gmin powiatu ostrowskiego. Polityka gospodarcza miała charakter bezwzględnej eksploatacji tych terenów na rzecz III Rzeszy. Niemieccy okupanci przejęli polskie majątki ziemskie i zakłady przemysłowe. Nie omieszkali zmienić nazwy ulic. Mieszkańcy Łomży musieli chodzić po placu Geringa, Stary Rynek, placu von Brauchicza, plac Kościuszki, ulicami Bismarcka, Polowa, Moltke, Długa, czy w końcu ulicą i placem Hitlera, Dworna i plac Pocztowy. Niemcy planowali budowę kilku obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych wyłącznie dla Niemców: kina, ambulatorium, dużego hotelu oraz rozbudowę dworca kolejowego, który jednak Niemcy zniszczyli w 1944 roku, opuszczając miasto. W okolicach Łomży spacyfikowano 41 wsi, z których 38 spalono. W sumie na ziemi łomżyńskiej w egzekucjach masowych i pojedynczych wymordowano około 13 000 Polaków, z czego blisko połowę stanowiły kobiety i dzieci. Blisko 8 000 osób trafiło do obozów koncentracyjnych, a następne 10 000 wywieziono do przymusowej pracy w głąb III Rzeszy. Najtragiczniejszy los dotknął łomżyńskich Żydów. W południowo-wschodniej części miasta, począwszy od Starego Rynku i ulicy Senatorskiej, po ulicę Rybaki i Zieloną, utworzone zostało getto dla ludności żydowskiej. Byli oni zmuszani przez Niemców do pracy w różnych fabrykach oraz warsztatach, także do prac drogowych w Ostrołęce i Rutkach. Od czerwca do września 1941 roku około 3800 Żydów zostanie zamordowanych przez Niemców. Największa liczba, około 2200 osób, zastrzelono w lasach niedaleko Giełczyna. 16 sierpnia 200 osób, 17 sierpnia około 2000. W tych dwóch przypadkach przed egzekucją Niemcy spędzili wszystkich żydowskich mieszkańców na Zielony Targ, gdzie dokonali selekcji. Likwidacja łomżyńskiego getta nastąpiła 1 listopada 1942 roku. Do pobliskiego obozu przejściowego w Zambrowie deportowano około 8 000 Żydów. Po likwidacji i tego obozu 10 stycznia 1943 roku większość łomżyńskich Żydów została przetransportowana do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Pozostali zostali zamordowani w pobliskim obozie zagłady Treblinka. Terror dotykał nie tylko ludność żydowską. Młodych Polaków wywożono do przymusowej pracy na terenie Niemiec. Organizowano łapanki uliczne, z których największa miała miejsce wiosną 1944 roku. Nasilenie terroru wobec Polaków nastąpiło od 1943 roku. Można powiedzieć, po wymordowaniu łomżyńskich Żydów. Smutnym świadectwem tego są groby w pobliskim Lesie Giełczyńskim i Lesie Jeziorkowskim. Las Giełczyński, łączący się z kompleksem Czerwonego Boru, był w okresie międzywojennym wykorzystywany częściowo przez 33 Pułk Piechoty. Niemcy natychmiast, po wkroczeniu do Łomży w czerwcu 1941 roku, również uznali ten teren za wojskowy i szczególnie przydatny na miejsce masowych straceń.
W Giełczynie zginęło około 7 000 Żydów, ale i około 5 000 Polaków z Łomży i z terenu byłego powiatu łomżyńskiego. Po bliskim jeziorku rozstrzeliwano Polaków. W lipcu 1943 roku około 63, głównie przedstawicieli inteligencji, ale i kobiet oraz dzieci. W różnym czasie mordowano tutaj więźniów politycznych z więzienia łomżyńskiego, mieszkańców miasta, Polaków i Żydów. Około 300 osób wymordowano w lesie koło Pniewa. Mordowano również w pobliskim Sławcu. Niemcy zajęli również więzienie łomżyńskie. Przeciętnie przebywało w nim około 2000 osób. Nieznana jest dokładna ilość osób, która przeszła przez łomżyńskie więzienie w latach niemieckiej okupacji, ani też dokładna ilość straconych w więziennych murach. Prawdopodobnie w łomżyńskim więzieniu straciło życie przez powieszenie, rozstrzelanie czy zakatowanie około 111 osób. Ilość osób, które poprzez łomżyńskie więzienie była przewieziona na masowe egzekucje, m.in. do Giełczyna, Pniewa czy Sławca, liczona może być w setkach, a nawet tysiącach. Opuszczający miasto Niemcy podminowali i zniszczyli budynki więzienne. Powszechnie stosowana przemoc i terror nie załamały społeczeństwa łomżyńskiego. Na tych terenach szeroką działalność prowadziła Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Armia Krajowa miała liczne oddziały, dobrze zorganizowane przez oficerów zawodowych. Miało miejsce kilkanaście starć z siłami porządkowymi okupanta. Kilkakrotnie uwolniono więźniów z Łomży. Przeprowadzono akcję odwetową za znęcanie się nad Polakami w majątku Drozdowo koło Łomży. Szeroko natomiast była rozwinięta praca organizacyjna i szkoleniowa, a także wywiadowcza, która przyczyniła się do rozszyfrowania schronów kwatery głównej Hitlera w rejonie Kętrzyna. Członkowie AK brali udział w organizowaniu i prowadzeniu tajnego nauczania. W roku szkolnym 1943-44 brało udział w tej działalności 278 nauczycieli, obejmując ponad 5000 uczniów nauczaniem na poziomie szkoły średniej. W związku z tą działalnością zginęło ponad 80 nauczycieli. W czerwcu 1944 roku w trakcie akcji Burza oddziały AK w Łomżyńskim liczyły blisko 14 000 żołnierzy. 23 czerwca 1944 roku w kompleksie leśnym Czerwonego Boru, Giełczyna i Pniewa około 250 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej zostało okrążonych i zaatakowanych przez około 5000 żołnierzy niemieckich. To była jedna z największych bitew partyzanckich w rejonie Łomży podczas II wojny światowej. W Inspektoracie Łomża sformowano 3 bataliony 33 Pułku Piechoty AK. Pierwszy batalion kapitana Józefa Siejaka działał w rejonie Szczepankowa. Drugi batalion kapitana Władysława Olszaka Szareckiego i trzeci batalion kapitana Jana Sokołowskiego Maja działały po obu stronach Narwy i nad Wiebrzą. Trzeci batalion, współdziałając z oddziałem sowieckim, walczył z Niemcami pod Siebudczynem. Oddziały partyzanckie, operując na drogach, utrudniały wycofywanie się nieprzyjacielowi w kierunku na most w Wiźnie. Pododdziały 71 Pułku Piechoty stosowały zasadzki na drogach Zambrów-Łomża, Ostrów-Mazowiecka, Zambrów-Białystok, Zambrów-Czyżew, Łomża-Ostrów Mazowiecka. 22 lipca 1944 roku pod Kołakami rozbito oddział niemiecki pędzący 2500 sztuk zrabowanego bydła. 3 dni później pod Undami uwolniono 150 jeńców sowieckich. Tragicznym dniem dla Łomży był 12 września 1944 roku. Niemcy, cofając się, wysadzili w powietrze lepsze i większe budynki. Pozostałe domy palili po kolei. Ulice stały w płomieniach. Podjęli również decyzję o wysadzeniu katedry. Dzięki biskupowi Stanisławowi Kostce Łukomskiemu niemieccy żołnierze odstąpili od zniszczenia kościoła. Wedle tradycji biskup obiecał oficerom, że jeśli nie zburzą świątyni, to szczęśliwie powrócą do domu. Na ten znak wręczył im różańce.
Lewobrzeżna część powiatu łomżyńskiego została wyzwolona we wrześniu 1944 roku przez oddziały 49. Armii II Frontu Białoruskiego pod dowództwem generała Iwana Gryszina. Po 3 dniach zaciętych walk Łomża została wyzwolona spod okupacji niemieckiej w dniu 13 września 1944 roku. Jej zdobycie było uhonorowane w Moskwie salutem armatnim ze 124 dział. Styczniowa ofensywa w 1945 roku przyniosła wyzwolenie pozostałej części powiatu łomżyńskiego. Planując odbudowę w 1948 roku, Zarząd Miejski ocenił zniszczenia wojenne Łomży na prawie 70%. Zniszczone zostały budynki śródmieścia i przy ulicach położonych bliżej Narwi, w tym kościół ewangelicki. Uległy zniszczeniu budynki i przedsiębiorstwa miejskie, które z braku pieniędzy nie mogły być szybko odbudowane. Również budynki prywatne były odbudowywane w bardzo wolnym tempie. Zatem rozwój Łomży zahamowała II wojna światowa. Miasto zamieniło się w zwalisko Gruzów. Zginęło bardzo wielu mieszkańców. Liczba ludności w czasie II wojny światowej zmalała 2,5-krotnie, z 27 000 na 11 000. Do liczby Polaków deportowanych i wymordowanych przez władze sowieckie dołączyły ofiary terroru niemieckiego. Oprócz tysięcy Polaków, Niemcy wymordowali niemal wszystkich żydowskich mieszkańców miasta, stanowiących przed wojną 35% ogółu mieszkańców. Po II wojnie światowej miasto znów ożyło. Rozpoczyna się czas odbudowy. Ale czy wolności? Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.